Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiaj powiemy sobie o herbatach białych. Zapraszam serdecznie. Biała, ponieważ wygląda jakby była biała. Wiąże się to z obecnością drobniutkich włosków srebrzystych, którymi są podkryte najmłodsze pęczki listków, które początkowo były właśnie bazą produkcji białej herbaty. No później używało się do tego już innych listków poza tymi pączkami, ale najszlachetniejsza biała herbata Baihao Yinzhen jest właśnie wciąż produkowana z tych srebrnych tipsów. Silver tips, tak się też to nazywa. No, sam napar oczywiście biały nie jest, co sobie zobaczymy. Jest słomkowo-żółty, bardzo przyjemny. Herbata biała jest uważana za jedną z najdroższych herbat. No, nie do końca można tak to powiedzieć, ponieważ no, nie istnieje chyba najdroższy rodzaj herbaty. Jeśli już, to najdroższy gatunek w danym rodzaju. Stąd na przykład porządna zielona może być droższa od białej, ale również biała może być droższa od czarnej. No, zasady nie ma. Tak czy inaczej, herbata jest bardzo ceniona i bardzo poszukiwana ze względu na swoje własności zdrowotne. Jak się robi taką herbatę? Otóż zbiera się pączki, które jeszcze się nie rozwinęły, zaraz na wiosnę, kiedy roślina budzi się do życia. Częściowo również się ją zadasza, po to, aby te listki nie wytworzyły od razu chlorofilu. Przez co no, mają jeszcze bardziej biały kolor i więcej przeciwutleniaczy tym samym. Herbata ta jest zbierana i poddawana bardzo niewielu procesom. Jest to herbata bardzo mało przetworzona, czasem się mówi na nią też lekko fermentowana, ponieważ fermentacja tutaj zachodzi sama z siebie. Herbata nie jest poddana jej jako taka, nie jest wspomagana ani wywołana. Krótko mówiąc, herbatę taką się zbiera, suszy, no i tutaj następuje właśnie początek tej fermentacji, gdzie powietrze zastępuje wodę w listkach, zaczyna fermentować i następnie jest już całkowicie pod wpływem temperatury wysuszona, fermentacja jest przerwana i praktycznie nic więcej się nie powinno z nią robić. Po prostu gotowa herbata. Bez rolowania, formowania, cięcia, łamania. Najlepsza jest właśnie taka praktycznie bez ingerencji człowieka. Podstawowe rodzaje białej herbaty to przede wszystkim Baihao Yinzhen, która tutaj reprezentuje herbatę białą pąkową, czyli bez obecności liści, a jedynie są to te srebrzyste tipsy, nierozwinięte pączki herbaty. Kolejny rodzaj to herbata liściasta, względnie liściowa się mówi, chociaż to określenie nie bardzo mi się podoba. No ale biała herbata liściowa, przykładowo Pajmutan, jedna z bardziej znanych. Tutaj oprócz tych, są obecne białych pączków, jest również obecność listków. Są to wciąż bardzo dobrej jakości, delikatne listki. Pierwszy zaraz za pączkiem, czasem pierwszy i drugi, w zależności od herbaty. No i kolejne to są już herbaty bardziej przetworzone. Jak mówiłem, nie powinno się właściwie białej herbaty dalej przetwarzać, ale się to robi. Tu na przykład bardzo znana i popularna jaśminowa smocza perła. Jest to herbata aromatyzowana jaśminem. Odbywa się to w sposób naturalny. Do suszenia herbaty dodawane są kwiaty jaśminu, świeże koniecznie, no bo suche już nie pachną. Herbata przejmuje zapach jaśminu, następnie liście są usuwane i herbata jest czysta, bez dodatków, ale przesycona właśnie tym aromatem. Jest ona zwinięta w takie małe kuleczki, które rozwijają się w czasie parzenia i no, są to bardzo duże liście wtedy, znaczy jak na białą herbatę, bo wciąż jest to ta odpowiednia grupa listków. No i o tym już mówiliśmy szerzej w osobnym odcinku herbaty artystyczne, które bardzo często są właśnie na bazie herbat białych, przeróżne kształty, kompozycje, rodzaje. Herbata biała, która poddana specjalnym procesom uelastyczniania pozwala na zwinięcie takiej właśnie pięknej, kwiatowej kompozycji. Jak widać w przypadku Pajmutana, te listki tutaj są nieco sfermentowane. Tak jak mówiłem, jest to herbata lekko fermentowana, czyli jest to ta fermentacja, która przy procesie więdnięcia się rozpoczyna i jest zaraz przerwana wysoką temperaturą, stąd nie zalicza się tego do herbat fermentowanych, ale po listkach nieco to widać.